Witajcie serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem, który powinien Was zainteresować, wszystkich tych, którzy są zainteresowani filcowaniem i ogólnie na jakiej podstawie to się odbywa, ponieważ dzisiaj chcę poruszyć najczęstsze błędy popełniane przy filcowaniu. Wypisałam sobie tutaj na kartce obok, będę sobie zerkać, co mam poruszyć. I zacznijmy od tego, że najczęstszym błędem, jaki możemy popełnić, miejmy nadzieję, że jak najmniej osób to popełnia, to filcowanie bez żadnego podkładu na stole. Może to skończyć się takim nieszczęściem, że po prostu sobie złamiemy igłę, bo ta podstawa jest zbyt twarda do tego, żeby na niej filcować i uderzając igłą po prostu możemy ją sobie złamać, a po drugie ta igła się po prostu będzie odbijać, a potrzeba, żeby ta igła wychodziła jeszcze trochę z drugiej strony, jak tu widzicie. Oj, mam nadzieję, że będzie widać. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, widać. O, teraz widać. Żeby ona wychodziła tu z tej strony troszkę i dzięki temu, że mamy matę, to się dzieje, lub gąbkę i tak dalej, bo wtedy właśnie można tu uzyskać. Trzymając rzecz filcowaną na samym po prostu blacie, uderzamy w ten blat i to w ogóle nam się odbija i sprężynuje i w ogóle nie ubijamy w zasadzie. Może ubijamy, ale po prostu minimalnie. A to potrzeba, żeby po prostu ta igła przeszła aż tam na wylot z drugiej strony. Kolejny punkt programu to igły. Nigdy nie zaczynajcie od cienkiej igły. Jest to ta tutaj niżej. Chciałam Wam pokazać w ogóle różnicę w wyglądzie, że ta gruba, która jest wyżej, ma większe te haczyki i dzięki temu szybciej Wam się tu ufilcuje. Mało tego, niektóre igły, bo one się różnią od siebie, potrafią mieć coś takiego, że ta cienka ma mniej tych haczyków i dzięki temu możecie ufilcować takie niuanse jak szczegóły, ale ona dalej Wam nie wejdzie i nie ubije w głąb figurki i jak będziecie robić tylko cienką, to po prostu z zewnątrz będziecie ubijać, a to nigdy do środka się nie przedostanie i po prostu nie ubijecie tej figurki. Następne to używanie odpowiedniej wełny. Tak jak już w wcześniejszych pogadankach opowiadałam Wam, że zaczynamy najczęściej od grubszej wełny, tworząc bryłę z niej. Nigdy nie zaczynajcie z tej cienkiej wełny o mikronażu. Widzicie, ona taka jest miękka, że aż opada samoistnie. O mikronażu 18, 19, nawet 21. Używajcie tych takich grubszych 24, 26 na podstawę i potem przechodźcie na te grubsze, tworząc już okrywę danej figurki. Gdyż to w połączeniu jeszcze z cienką igłą doprowadzi do tego, że będziecie to filcować bez końca i nie będzie tego końca. Uwierzcie, bo już kiedyś się zabrałam za to, żeby zrobić od samych podstaw figurkę z tej cienkiej wełny i po prostu to była katorga. I ja nawet nie wiem, czy ubiłam ją dostatecznie dobrze, spędzając parę godzin nad 3 cm figurki. A jeśli jeszcze o wełnie mówię, no to ta wełna zgrzebna, czyli pokarbowana jest najlepsza. O, na tym przykładzie Wam pokażę. Ciemno się robi za oknem, więc lepiej Wam pokażę to na tej wełnie, że ta jest właśnie najlepsza do tego, aby używać ją do filcowania. Świetnie się filcuje, przez to, że właśnie te włoski są każde w inną stronę, a o tym już szczegółowo opowiedziałam w innym vlogu. Tu Wam zostawię zakładkę. Następny błąd to nigdy nie filcujcie pod kątem, bo to spowoduje szybsze prawdopodobieństwo, że sobie złamiecie, a nie ufilcujecie, więc unikajcie takich kątów, maksymalnie coś takiego, jeżeli musicie coś od boku zrobić, ale nigdy tak. No i nie róbcie tutaj takich wygibasów na tej cienkiej igle, bo ona właśnie jest najbardziej chyba podatna na to, żeby ją złamać.
To samo się dzieje, jeżeli chcemy na przykład coś przeciągnąć. Nie przeciągamy w ogóle, nie robimy takich rzeczy igłą po wełnie, bo to też powoduje naprężenia i ona po prostu nie wytrzymuje. Wzięłam sobie tutaj chmyszkę do tego, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o pracę na drucie, to nie używajcie od razu igły cienkiej, takiej jak właśnie tutaj mam, tylko weźcie sobie grubą lub średnią i pracujcie naokoło drutu. Starajcie się nie dźgać prosto po drucie, bo też możecie mieć większe prawdopodobieństwo, że je złamiecie. Po prostu tak naokoło pracujemy. Właśnie, teraz Wam źle pokazałam. Najlepiej zrobić właśnie tak, żeby jak najmniejszego kąta używać, jeżeli tutaj działamy koło drutu, bo tutaj jest największe prawdopodobieństwo, że sobie po prostu złamiemy go. Złamiemy oczywiście igłę. Następny punkt programu to jeżeli zaczynamy filcować, to dużo osób robi błąd w tym sensie, że nie ściska tej wełny zwięźle już od samego początku, w ten sposób właśnie, jak ja to robię, żeby to było bardzo już ściśle rozpoczęte, tylko po prostu bierze taki kłaczek i sobie go tam na luzaka ubija na luźno i w ten sposób sobie po prostu tylko robicie więcej czasu przy filcowaniu. Ubijecie oczywiście, ale będziecie na to musieli poświęcić więcej czasu. Jeśli coś jest zbyt mało ściśle ufilcowane, na przykład tak jak tutaj, o już tutaj wyszarpując ją z tego materiału już mi się zdeformowało. Drugi minus tego małego właśnie ufilcowania jest taki, że podczas powstawania tej figurki całej, jeżeli będziecie już robić dalsze części, łapy i tak dalej, i te części będą za miękkie, to po prostu będą Wam się deformować, bo nawet przez nacisk jednej części musicie trzymać na przykład za głowę, czy tam za szyję, czy za łapę i będziecie drugą część ciała robić, to tamta będzie Wam się wyginać, wyciągać i w ogóle różne dziwne rzeczy będą się robić z nią. I chciałam Wam pokazać przy okazji mojego pandziaka, którego teraz właśnie znalazłam w mojej szafie. Chyba go pokazywałam albo nie, ale patrzcie, on jest jak miękko zrobiony. Niby to się wszystko trzyma, wszystkiego, ale zobaczcie, że on już jest taki pomierzwiony w szafie leżąc. Parę razy go wyciągnęłam i zobaczcie, że ja go już zdezelowałam, a co dopiero jak wpadłby w niepowołane ręce. A propos niepowołanych rąk, to trzymajcie z dala od zwierząt, które no, lubią się tym zainteresować. Psy myślą, że to są jakieś zabawki do szarpania i po prostu po spotkaniu z zębami to niejednokrotnie już się zdarzyło, że ktoś mi mówił, że no, wpadł w zęby mojego psa i jak długo nie patrzyliśmy na to, no to mógł go całkiem rozbroić. O kocie już nie mówiąc, że podrapie łapami i po prostu powyrywa tutaj tą sierść, no ale zobaczcie, że tu widać, że jak odchodzi nawet przez manipulowanie w rękach, ale ta figurka ma 10 lat, także i tak się tu dobrze trzyma, no ale zobaczcie, jest cała miękka, także to już nie ma miejsca w ogóle w moich pracach. Następna bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy, no to nie bierzemy sobie za dużo naraz tej wełny do filcowania. Zaczynamy od małych ilości i nakładamy na nią warstwy i w ten sposób powiększamy tą figurkę. Nie bierzmy sobie od razu wielkie kępy, ponieważ po pierwsze to będziecie długo filcować, a po drugie jak jest za duży ten kawałek, to może być tak, że ta igła nie pozwoli Wam zaciągnąć tych kłaczków do samego końca i z zewnątrz będzie ufilcowane, a w środku będzie miękkie i to będzie tak śmiesznie wyglądało, bo już kiedyś mi się to przydarzyło, że z zewnątrz wydawało się, że jest ta struktura już ubita, no już się nie da nic zrobić, bo przez to, że jest ubite na zewnątrz, to już nie zaciągnie bardziej do środka. I uginacie, z zewnątrz jest twarde, jakby z miękkim środkiem. I to też jest, no powiem Wam, denerwujące i przeszkadza w wielu formowaniach figurek i przeszkadza w tym, żeby stworzyć jakąś figurkę, ponieważ już potem nic z tym nie zrobicie. A tylko takie figurki, które
I też będą, o właśnie, i też będą Wam się deformować, ponieważ to, że tam jest od środka ta dziura powietrzna, bo to w zasadzie tak można powiedzieć, bo otworzycie skorupę na zewnątrz, a w środku jest powietrze, to przez to będzie Wam się uginało. Już nic z tym nie zrobicie, po prostu potem podczas filcowania jakieś łapy czy coś, będziecie chcieli filcować łapy i to będzie Wam się cały czas zagłębiać do środka, przez to, że tam jest ta próżnia w środku, czy próżnia, no to dziura powietrzna. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze zobaczę tutaj do moich zapisków, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Jeszcze dlaczego tak bardzo ważne jest, żebyśmy sobie nie brali za dużo tej wełny na sam początek, ponieważ będzie nam trudno w ogóle oszacować to, czy nam potrzebne jest w ogóle tyle. A zazwyczaj jest tak, że za dużo sobie bierzemy i potem nie da się tego cofnąć. Filcowanie jest tak, że nie da się tego spróć. Można rozbroić to jeszcze jakoś na jakichś początkach, ale wtedy marnujemy wełnę, bo już ta sfilcowana wełna już drugi raz nam się do niczego nie przyda, bo przez to, że będziemy wyrywać te kawałki, one się rwą jeszcze na mniejsze kłaczki, a to już spowoduje to, że się już do niczego nie nadaje ta wełna, żeby zaficować jeszcze raz. Jak już jest dobrze ubita w takim stopniu, że po prostu macie już taki kawałek sztywniejszy i to odrywacie lub obcinacie. Można odciąć oczywiście, można, już odcinam głowy i tak dalej. Choć to drastycznie brzmi, no to tylko tak możecie zrobić, że odetniecie jakąś część ciała i będziecie musieli dofilcować następnym razem. Dlatego, no po co Wam to robić? Najlepiej sobie zacząć od najmniejszej ilości tej wełny i dokładać, niż potem odcinać i w zasadzie dokładamy sobie tylko roboty tym samym. Aha, jeszcze jeśli chodzi o filcowanie, to kierunek, w którym filcujemy, też jest ważny. Jak filcujemy, nigdy nie filcujmy sobie tutaj w kierunku palców, bo wiecie, czym to się skończy? No po prostu, że igła wyląduje w Waszym palcu, a żeby się tego ustrzec, też to polecam te takie nakładki na palce. Tu mam skórzane. Można sobie owinąć palec opatrunkowym, jakimś takim bandażem samoprzylepnym lub zwykłym takim plastrem, byleby był gruby. To wtedy pozwoli Wam to, żeby jak traficie sobie w palec igłą, no to sobie nie zrobicie w niej dziury i nie będzie Was boleć. No i chyba jeszcze taka ostatnia rzecz, no to ta, która się łączy z poprzednimi faktami, to też, żeby nie filcować w powietrzu, bo właśnie potrzebujemy podpory. Musi się odbijać igła od czegoś, a filcując to robicie coś takiego, lub nawet ta ręka Wam drga i to nie pozwala, żeby stworzyć coś twardego i mocnego. Kolejna bardzo ważna rzecz to ta, aby dobrze ubić. Specjalnie Wam tutaj zostawiłam kawałek. To będzie tułów owczarka niemieckiego. Kurczę, mam nadzieję, że zobaczycie, co to rozjaśnię ten moment, żeby Wam było dobrze to zobaczyć. Specjalnie zostawiłam ten tułów i zrobiłam tak, część dobrze ubitą, od część mniej ubitej. I zobaczcie, widzicie ten schodek, ten uskok filcowy. Tu jest mniej ubita wełna, a to jest ta sama warstwa wełny. Zobaczcie, jak dobrze ubita jest z tej strony, a tutaj jest mniej i jaki uskok, i jaka jest różnica. I to pozwala Wam, abyście zrobili dobrze sierść wyciąganą. Nic Wam się wtedy nie rozwali, bo przez to, że jest mniej ubita, to po prostu Wam się to rozwali. Będziecie chcieli czesać i po prostu się zacznie rozpadać ta figurka, a przez to, że jest bardzo dobrze ubite, to tego unikniecie. I to samo pozwala, żeby sierść ta, którą robicie sobie na zewnątrz, żeby Wam się trzymała. Na tej części, gdzie jest mniej ufilcowane, po prostu Wam to odpadnie. Zobaczymy, czy wziąłem dobrą igłę. Dobrze, mam. Teraz wziąłem sobie cienką. I coś Wam pokażę. Tutaj ubijemy na tej mniej ubitej. Znaczy ubijemy, stworzymy sierść na tej mniej ubitej, a tutaj stworzymy na tej lepiej. O nie, wziąłem sobie teraz złą igłę. Widzicie? O, tu mam tą
dobrą. I tu robimy na tą dobrze ubitej. Na tej dobrze ubitej, matko, jest tak duszno jest tak, że mi ciężko się wysłowić. Także przepraszam, jeżeli będę niezrozumiale coś mówić. I teraz patrzcie się na to. Mamy ubite na tej stronie, co jest lepiej ubite. Masło maślane, ale chyba wiecie, o co chodzi. A tu na tej stronie, gdzie jest mniej. I teraz tak. No chyba widzicie różnicę. Tu zaczęło już odchodzić troszkę, ale to nie jest tak jak... Widzicie, dalej mogę tym szarpać, ale tu już wyszło po paru ruchach. Także jak bardzo ważne jest to, żeby to było tak bardzo dobrze ubite. Jeszcze się tak bardzo nie przyłożyłam do tego, bo mogłam jeszcze bardziej to udziałać. No ale, no widzicie tę różnicę na samym tym jednym przykładzie. Jak ważne jest to, aby bardzo dobrze ubijać. Bo wiecie, no bo to nie jest sztuka. Jak szarpniecie mocniej, to wtedy dopiero to się stanie. Ale naprawdę to trzeba się postarać, żeby to wyszło. Także nawet widzicie, jednym ruchem i odeszło. I widać po prostu po tym uskoku, jaka jest różnica. Jest tak ciemno już za oknem, bo jakaś burza idzie. Napiszcie mi w komentarzach też, jak tam przechodzicie te gorące czasy. Czy jesteście miłośnikami ciepła, czy zimna? Czy upałów, takich jakie były, bo niektórzy lubią takie upały. Uciekam i mam nadzieję, że to był... O, nawet pada. Przepraszam, że tak gadam, bo mam stół naprzeciwko dosłownie okna i wszystko widzę za oknem, więc zaczyna lać. Dobrze, no to to by było na tyle trochę skrótu pogodowego, jak to zawsze u mnie. Nawet chyba możecie słyszeć, jak leje. Tam to jest... O, słyszycie? No, trochę ASMR. Także kończę. Życzę Wam cudownego tygodnia. A ja uciekam filcować. I pewnie w następnym tygodniu wskoczy filmik z tym Shih Tzu, jak go skończyłam. Jak wyglądał efekt końcowy. Uciekam. Pa!